Zrobiłem sobie zapas domowej konserwy, takiej na kanapki oraz na gorąco do kaszy czy ryżu. Dajcie znać w komentarzu, jakie słoiki i puszki robicie. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Za oknem już bardzo ciepłe dni, ale jeszcze chłodne noce. Bardzo już niedługo przyjdzie czas na turystyczne wyprawy w teren. I to nie tylko takie chwilowe, ale także te na dłuższy okres, na kilka dni. I na takie wyprawy zawsze jakiś prowiant trzeba mieć. Oczywiście w piękną pogodę można sobie ognisko rozpalić, coś zrobić. Jak pogoda nie dopisuje, trzeba się opierać o żelazne zapasy. I po przejrzeniu swojej spiżarni stwierdziłem, że co prawda parę słoików jeszcze mam. Ale słoik to nie jest najwygodniejsza forma na wyprawę terenową. Łatwo go stłuc, trzeba go specjalnie zabezpieczać. Puszka jest lepsza, a puszki nie mam żadnej. Więc może nie jakoś cudowną i wymyślną, ale na pewno smaczną konserwę taką na wyprawę terenową sobie właśnie zamierzam zrobić. I co ja tutaj mam? Karkówka. Proporcje nie są naprawdę szczególnie istotne, powinny być bliskie. Karkówki jest ponad 2 kg, boczku chudego, bardzo chudego boczku jest trochę ponad kilogram i też trochę ponad kilogram jest wołowiny, takiej okrawków wołowych z zawartością tłuszczu 20-30%. Razem w całej masie mam tego 5,2 czy 5,3 kg. I jak ja tą teraz będę obrabiał? Wołowinkę zmielę na drobno. Może coś z karkówki jeszcze odkroję, żeby też na drobnych oczkach puścić. Boczek w całości na szarpaku, a karkówkę pokroję w taką dość sporą kostkę za pomocą noża. Wkładał to będę wszystko w puszki, takie tak zwane 300, czyli powinienem uzyskać, w zależności od tego, jak to będę układał, może na pewno więcej niż 15, wydaje mi się od 17 do 20 puszek, to tak powinno być. Akurat na ten sezon powinno mi tyle wystarczyć. Zobaczymy, jak to będzie. Przyprawy. Sól zwykła i sól pekrująca pół na pół, razem 80 gramów tutaj jest. 2 łyżeczki czarnego pieprzu. 2 łyżeczki czosnku mielonego. 1 łyżeczka papryki ostrej, 1 łyżeczka papryki ostrej, ale wędzonej. 1 łyżeczka ziela angielskiego i 1 łyżeczka tymianku, więc powinno być smaku i aromatu i z przypraw, i z mięsa wystarczająco dużo. Mam tutaj jeszcze 20 gramów agaru po to, żeby w warunkach letnich na polu biwakowym cieszyć się otwieraną konserwą, w której jest galaretka. No bez agaru tego się raczej osiągnąć nie da. Jest go w tej chwili za mało, bo to jest tylko 20 gramów, powinno być troszeczkę więcej. I tak myślę, że jeszcze po około 2 gramy do każdej puszki już bezpośrednio dosypię. Też uprzedzę pytania. Można to oczywiście zrobić w słoikach. Ja to będę sterylizował w puszkach, ale można tylko pasteryzować i mieć to na krótszy okres czasu i mniej odporne, bo puszka nawet jak jej nie zużyje w tym sezonie, to po sterylizacji i do następnego sezonu dotrwa. Ale można to wykonać w słoikach, można to tylko pasteryzować, wtedy jest to oczywiście krótszy okres przydatności i najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu bądź w lodówce i też w ten sposób to wykonać można. Mięsko rozdrabniam, tak jak mówiłem, dodaję przyprawy, wymieszam, zostawiam to w lodówce. Jutro będę to rozkładał do puszek, przygotuję sterylizator i będę działał. Ale jeżeli coś trzeba będzie powiedzieć przy okazji, to już w narracji powiem. Wystarczy gadania, czas się brać za robotę. Dodaję agar i przyprawy. Ilości można modyfikować wedle uznania. Warunek jest jeden, powinno być wyraziście.
Mieszam, dodaję szklankę wody i chowam na dzień do lodówki. Następnego dnia ładuję mięso do puszek. Do puszki dodaję najpierw trochę wywaru z kości, około 2 gramy agaru i przygotowane wcześniej mięso. Wycieram krawędź puszki i zakładam pokrywkę. Wywaru nie starczyło mi do wszystkich puszek, część jest bez, a do jednej puszki nie dodałem dodatkowej ilości agaru. Oczywiście puszki odpowiednio oznaczyłem, żeby je odróżnić. Przyszedł czas na zamknięcie puszek. Mam do tego celu specjalną maszynę. Przygotowanie do sterylizacji. Gruba decha na podstawę. Folia dla odbijania ciepła. Poważny palnik gazowy. Sprawdzam sterylizator, czy zawory są niezawieszone i zamknięte. Zdejmuję pokrywę. Na dno sterylizatora kładę dzieloną podstawę, żeby puszki równo stały. Wkładam konserwy do sterylizatora. Jak widać, zostało jeszcze sporo miejsca. Zalewam wodą. Sprawdzam, czy poziom wody jest właściwy. Przykręcam równomiernie zakrętki na pokrywie i zaczynam grzać. Temperatura rośnie. Ciśnienie też. Czas sprawdzić szczelność układu. Robi się gorąco i ciśnienie zbliża się do roboczego. Czas zmniejszyć siłę grzania. To jest wartość nominalna ciśnienia i temperatury. Zawór bezpieczeństwa na wiele więcej nie pozwoli. To są maksymalne osiągi mojego urządzenia. Utrzymuję je tak przez 40 minut
Zamykam gaz i zostawiam do rana. A wtedy, gdy ostygnie, spuszczam resztki ciśnienia, zdejmuję pokrywę, zlewam wodę. Co ważne, woda czysta, znaczy nic się nie rozszczelniło. Czas wyjąć puszki. Konserwy wyjęte, kompletuję śrubki i sterylizator zostają otwarty do wyschnięcia. Zostawiam 2 puszki, a resztę znoszę do spiżarni. Witam następnego dnia. Przede mną 2 puszeczki, które wczoraj wyjmowałem ze sterylizatora. Przez cały czas były w temperaturze pokojowej, leżały tutaj obok. To jest ta, która miała tylko dawkę początkową agaru. Nic więcej nie dodawałem. Tu napiszę, ile to było, bo nie pamiętam w tej chwili. Ale chlupie, więc nawet nie ma co jej otwierać. Może mieć galaretkę, ale jak postoi w lodówce w temperaturze pokojowej, jest to za mała ilość, żeby taką galaretkę utrzymać. A co z tą drugą? Szansa jest. To jest ta puszka, w której był dodatek wywaru, czyli większa ilość płynu, bo część była z większą ilością płynu, część była bez płynu, bez wywaru, no i ta ostatnia testowa. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu jest. Jak widać, galaretka jest. Ale aromat jest cudny. Ślicznie to wygląda, prawda? Pachnie. Nie. To się po prostu nie ma co się męczyć. To trzeba. Ciekawe, czy mi się uda w całości wyjąć. Powinno się udać. Aczkolwiek będzie odwrotnie. O. No rozkosz. Po prostu rozkosz. Tu w środeczku jeszcze troszeczkę zostało smalczyku, który zaraz będzie na chlebek rozsmarowany. A zobaczmy, jak jest w środku. Tak wygląda. Ale to pyszne. Jestem przed śniadaniem, a mój żołądek aż rękę wyciąga do gardła, żeby to wciągnąć szybko i zjeść. Pyszne. Pyszna, domowa, mięciutka, bardzo mięciutka konserwa, w której widać te większe kawałki, które są w środku. Galaretka została związana dzięki dodatkowi agaru. Nie jest to dodatek konieczny, jeżeli nie chcemy mieć galaretki w warunkach pokojowych, bo gdyby tego agaru tu nie było, a postałoby to 2-3 dni w lodówce, to też naturalne siły by spowodowały, że galaretka najprawdopodobniej tak, żeby powstała. Tyle, że zachowywałaby się tak jak lody po wyjęciu z lodówki. Dość szybko by topniała, ale jeżeli byłaby otwarta puszka i w miarę szybko zjedzona, to galaretka przez ten krótki czas na pewno by się zachowała. Smaczna, pyszna i wiem, że mogę ją zabierać na terenowe wycieczki i będzie miała fajny wygląd i fajny smak.
Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!